Witam Państwa na pierwszej w tym roku lekcji kosmicznej. Z częścią z Państwa już gdzieś wcześniej się spotkaliśmy, czy to online, czy to na miejscu w Krakowie podczas Space Day'a. Ja nazywam się Katarzyna Cieślak, jestem reprezentantką Work Package 4, czyli zespołu, który pracuje w ramach Uniwersytetu Kosmicznego w AGH. Zajmujemy się różnorodnością i inkluzywnością w sektorze kosmicznym. W tym roku, w drugiej edycji projektu, także doszedł nam taki nowy aspekt zrównoważonego rozwoju. Więc też część naszej działalności idzie w tym kierunku. Myślę, że też będziemy o tym informować. Dzisiejsza lekcja kosmiczna to temat bardzo, myślę, że też aktualny, ciekawy i też tutaj nasi przedstawicielki z koła naukowego SADLab opowiedzą więcej, ale będziemy rozmawiać o najmniejszym polskim satelicie o nazwie HYPE. Ale zanim przejdziemy do tej części takiej merytorycznej, już bardziej naukowej też myślę, chciałam opowiedzieć Państwu troszeczkę więcej o naszym projekcie. Więc tak jak wspominałam, Uniwersech to europejski uniwersytet, Uniwersytet dla Ziemi i Ludzkości. Jest to zbiór, jest to konsorcjum 7 uniwersytetów, 7 uczelni partnerskich z Szwecji, Niemiec, Belgii, Luksemburga, Włoch i Francji, które współpracują ze sobą w celu właśnie wspierania mobilności studenckiej, promowania takiej współpracy międzyuczelnianej, zarówno na poziomie tutaj takim badawczym, jak i naukowym, ale także, a w szczególności tutaj właśnie nasz zespół się tym zajmuje, czyli też rozwiązywaniem takich barier, z którymi osoby studiujące mogą się spotkać w trakcie mobilności studenckiej, czy też po prostu rozpoczynania studiów wyższych. Również ten aspekt właśnie technologii kosmicznych jest dla nas bardzo ważny, ponieważ promujemy, ale także oferujemy kursy związane z technologiami kosmicznymi z bardzo różnych dziedzin, ponieważ zarówno one dotyczą tej prawa, medycyny, takich części informatycznych, społecznych, więc ta interdyscyplinarność jest dla nas bardzo ważna, aby też ją właśnie przekazać osobom studiującym w AGH, ale nie tylko, też również właśnie w uczelniach partnerskich. Natomiast zespół, w którym pracuję, tak jak wspominałam, dotyczy właśnie różnorodności, inkluzywności i zrównoważonego rozwoju. I celem naszego zespołu jest wprowadzanie i promowanie też dobrych praktyk związanych z tymi 3 obszarami w sektorze kosmicznym dla naszych interesariuszy projektu, czyli właśnie osób uczących się w szkołach średnich, osób studiujących, ale także właśnie osób z kadry administracyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej. Do tej pory zrealizowaliśmy bardzo dużo działań związanych z taką współpracą właśnie ze szkołami średnimi w zakresie właśnie webinarów, czyli tak zwanych lekcji kosmicznych, warsztatów, Space Day, którym w tamtym roku był zaproszony Sławosz Uznański, polski astronauta, ale także we współpracy z naszą społecznością studencką organizujemy konferencje. Właśnie były już kilka edycji związanych z różnorodnością i inkluzywnością. W tym roku będzie to też właśnie zrównoważony rozwój. Promujemy mobilność studencką, a można zobaczyć nasze testimoniale z wyjazdów studenckich w mediach społecznościowych, których Państwu oczywiście tutaj udostępnię. Ale też zależy nam na spotkaniach z praktykami, z osobami pracującymi w sektorze kosmicznym. Rok temu to też było właśnie spotkanie z na przykład Arturem Chmielewskim, który pracuje w NASA, jest menadżerem misji kosmicznych. No i właśnie też współpraca z kosmicznymi kołami naukowymi, których w AGH mamy bardzo dużo. Dzisiaj jest przykład właśnie tej jednej z naszych współpracy z kołem SADLab. I tak jak wspominałam, można znaleźć nas na YouTubie, Centrum Technologii Kosmicznych Uniwersech European University. Na kanale YouTube'owym będzie też dostępne nagranie z dzisiejszego webinaru.
Jeśli chodzi o Instagram, to różne właśnie blogi, testimoniale można znaleźć na profilach też Centrum Technologii Kosmicznych. No i Facebook jest też takim miejscem, gdzie dużo publikujemy informacji o wydarzeniach, więc zapraszamy do obserwowania. Z mojej strony to na ten moment tyle. Hania, Bartosz i Jakub. Scena jest wasza. Ja się tutaj już wyłączę z prezentacją i będziemy mogli się przenieść na wasze treści. Super, dobra. To tak, to może ja nas przedstawię. Hej, ja jestem Hania i ze mną jest trójka moich kolegów z Koła Naukowego SATLab i opowiemy wam dzisiaj o najmniejszym satelicie, którego budujemy w Polsce. Mam nadzieję, że widać prezentację. Widać. Potwierdzam. Cudownie. No to tak, HYPE, najmniejszy satelita w Polsce. I chciałam najpierw zacząć od tego, kim my ogólnie jesteśmy. Więc jesteśmy kołem naukowym tutaj na Akademii Górniczo-Hutniczej i wpadliśmy sobie na pomysł, że zrobimy najmniejszego satelitę w Polsce. I zaraz wam pokażę, jak wygląda taki satelita, ale ogólnie jest nas około 30 osób, jesteśmy z przeróżnych kierunków. Ja studiuję elektrotechnikę, ale są osoby też studiujące na przykład kierunki mniej inżynieryjne, jak chociażby jakieś zarządzanie, więc, że tak powiem, mamy bardzo dużą różnorodność u nas w szkole. I tutaj widzicie takie jedno zdjęcie, że jesteśmy też bardzo tacy, wiecie, elastyczni, ponieważ robimy tutaj tą prezentację na lotnisku, wracając z jednej konferencji. Więc tak. Czym w ogóle jest ten HYPE? To jest pikosatelita, czyli jest bardzo mały, ma wymiary 5 na 5 na 5 cm, czyli jest taką kosteczką. I dzięki temu, gdy mamy dużo takich nano czy pikosatelit na orbicie, to możemy zebrać bardzo dużo danych, które pomogą nam w przyszłości analizować i prognozować różne rzeczy. I teraz wam przedstawię takie potencjalne zastosowanie naszego satelity HYPE. Możemy na przykład badać smog świetlny, przewidywać, gdzie mogą wybuchnąć ogniska pożarów lasu, monitorować gazy cieplarniane, kondycję roślin i ogólnie roślinność, emisje, stężenia i zanieczyszczenia przeróżne możemy też monitorować, przewidywać erupcje wulkanów. Także pod względem takim naukowym taki satelita ma przeróżne naprawdę zastosowania, które są też ważne dla środowiska. No i tutaj mam taki przykład, że tak duża powierzchnia Europy spłonęła przez pożary lasów w 2022 roku. No i dzięki takim satelitom, jakie budujemy my czy inni studenci, to można przewidzieć, gdzie może wybuchnąć kolejne ognisko takiego pożaru. Więc jest to naprawdę, myślę, świetna sprawa. No i teraz tak, co wyróżnia HYPE, naszego satelitę? To po pierwsze mamy tutaj wyświetlacz OLED i ludzie będą mogli normalnie wysłać swoje zdjęcie w kosmos i zrobić sobie zdjęcie na tle Ziemi. Ponieważ tutaj to jest akurat taka zwykła taśma z Castoramy, ale na jej końcu to jest selfie stick, a na jej końcu jest kamera i będzie można sobie zrobić zdjęcie w kosmosie, co jest, wydaje mi się, bardzo ciekawą i unikalną sprawą. I pokażę wam, tak, to tutaj były takie modele, które projektowaliśmy, zanim zaczęliśmy robić satelitę. Nie wiem, czy do końca widać przez to tło, ale tak, to jest taki model przykładowy, tak wygląda nasz satelita. Tutaj jest ten wyświetlacz OLED, tutaj mamy kamerkę i te taśmy malarskie, to jest nasze taśmy malarskie, takie, no po prostu zwykłą metrówkę, więc tak. Obecnie nasz satelita wygląda tak i są to zdjęcia robione niedawno i jesteśmy na takim etapie prac. Tutaj też widzicie kamerkę, wyświetlacz. No i właśnie mamy taki plan, że ogólnie będzie można wykupić sobie zrobienie takiego zdjęcia
na tyle ziemi, tylko że pieniądze z tego pójdą na jakąś organizację charytatywną. Najprawdopodobniej będzie to organizacja wspierająca i dbająca o środowisko, no bo głównie takie zastosowania naukowe ma nasz HYPE. No i tak jak już wspomniałam, jest to najmniejszy satelita w Polsce. Jest to 5 na 5 na 5 cm. Tutaj mam linijkę, nie wiem czy to widać, ale no tyle to jest 5 cm. No i też bardzo wyjątkowe jest to, że my wszystko robimy sami od podstaw, ponieważ ciężko jest kupić jakieś komponenty do takiego satelity, tak małego satelity, więc naprawdę od projektowania poprzez robienie, no wszystko robimy sami, więc jest to dla nas całkiem spore wyzwanie. No i teraz Wam opowiem, jak w ogóle działamy, jaką mamy strukturę koła, bo jest kilka zespołów i tak naprawdę każdy, kto chciałby się tylko zaangażować w tworzenie takiego satelity w przyszłości na studiach, może to zrobić. I tutaj widzicie dużo jakichś dziwnych nazw, OBSW, ADCS, jakiś payload, więc zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Zacznę może od payloadu. Więc to jest zespół, który się zajmuje głównie załadunkiem i rozwojem misji. W przypadku HYPE-u zajmują się spektroskopem. A spektroskop to jest takie urządzenie do analizowania właśnie różnych, jakby to powiedzieć, promieniowań. Właśnie dzięki temu spektroskopowi, to jest to tutaj takie maluteńkie, to jest bardzo, bardzo małe i będzie takie dołączone tutaj do płytki. Będziemy mogli analizować te wszystkie właśnie jakieś zanieczyszczenia, smogi świetlne i tak dalej. I jest odpowiedzialny za następnie interpretowanie tych zebranych danych przez spektroskop. I tutaj na płytce widzicie taką mini dziurkę i tutaj właśnie to jest ta dziurka na spektroskop, bo to jest bardzo, bardzo maluteńkie. Tutaj macie zdjęcie właśnie jak testujemy spektroskop i tutaj jest wiązka światła i sprawdzamy, czy spektroskop ją tam załapie, że tak powiem. Kolejną sekcją, akurat mam przyjemność być również w tej sekcji, jest to sekcja komunikacji, skrót COMS. No i my jesteśmy odpowiedzialni za po prostu kontrolowanie tego, czy satelita ma łączność tutaj z nami, z Ziemią. Jest tu bardzo dużo trudnych słów. Myślę, że jak ktoś jest bardzo, bardzo zainteresowany radioamatorstwem i komunikacją, to też może zadawać nam pytania, bo jest z nami Bartek, który też jest w sekcji komunikacji i jest odpowiedzialny za całość, ale ogólnie dbamy o to, żeby informacje z Ziemi, tutaj od nas, dotarły do satelity i z satelity do nas do Ziemi, no bo inaczej w sumie jakbyśmy mieli odebrać te dane, więc zespół komunikacji jest odpowiedzialny za tą komunikację. Tutaj macie słowniczek różnych trudnych słów, no i na przykład mogę wam opowiedzieć, no wiadomo, to jest typowo radio amatorskie dla ludzi, którzy się interesują komunikacją, ale na przykład mamy właśnie modulację, czyli zmianę parametrów sygnału, się tym zajmujemy. Link to jest łącze, jest na przykład uplink i downlink, no to jest po prostu sygnał wysyłany i odbierany, przeróżne modulacje, dekodery, stacja naziemna to jest właśnie to, gdzie będziemy tutaj z Ziemi wysyłać sygnał do satelity. Działamy na paśmie UHF, czyli Ultra High Frequency, to jest takie duże pasmo, a pasmo S jest właśnie pomiędzy UHF i pasmem SFH, czyli Super High Frequency. Więc są takie techniczne dane, ale jak ktoś się interesuje, na przykład ja, no to polecam, bardzo ciekawy temat. I tutaj mamy zdjęcie akurat z mierzenia mocy nadawania. No tutaj to jest po prostu sygnał, wiem, że jest to dla Was może nie do końca jasne, ale jak się w to zagłębicie, no to jest naprawdę moim zdaniem przeciekawa sprawa, więc zachęcam do zadawania pytań na ten temat. Następnie mamy zespół software'u, no i oni się zajmują, coś mi się tutaj, o, na czacie jest pytanie, nie? Dobra, przepraszam.
Następnie mamy zespół software'u, no i oni zajmują się po prostu utworzeniem oprogramowania do naszej satelity i potem będziemy mogli jakby tak z poziomu webowego z tego korzystać. Dbają o całą architekturę, żeby to działało, żebyśmy mogli też zbierać logi, czyli takie informacje o tym, co się dzieje i dzięki software'owi będziemy mogli sobie zobaczyć, co tam się dzieje z tymi danymi, więc oni trochę są odpowiedzialni za to, żeby to wszystko działało. Więc jak ktoś z Was interesuje się na przykład programowaniem, to myślę, że gdybyście kiedyś chcieli być w takim kole, no to software jest dla Was świetnym miejscem. Kolejnym naszym zespołem jest ADCS i to jest trochę już taka bardziej działka dla ludzi, którzy lubią fizykę, bo ADCS zajmuje się tym, aby nasz satelita nie odleciał gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko właśnie mógł się tam, wiecie, wypoziomować, żebyśmy kontrolowali to położenie naszego satelity. Wykorzystujemy przy tym zmienne pole magnetyczne. No i to ma duże znaczenie do tego, żebyśmy zbierając dane wiedzieli, z którego konkretnie miejsca te dane są zbierane. I to jest bardzo, bardzo ważny zespół, więc jeśli lubicie na przykład fizykę, no to ADCS byłby dla Was. Tutaj macie zdjęcie klatki Helmholtza. To zdjęcie robiłam ja akurat osobiście i to jest taka klatka, możecie to też znaleźć pod nazwą cewki Helmholtza, która wytwarza jednorodne pole magnetyczne, więc możemy sobie naszą satelitę tutaj symulować, jak się będzie zachowywała właśnie pod danym polem. Tutaj widzicie, jak sobie też testujemy te komponenty, nasze przeróżne komponenty, czyli elementy satelity. I właśnie ADCS dba o to, żeby prędkość obrotowa się zgadzała, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasz satelita, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy zespół, jeśli chodzi o nasze koło. Następnie mamy onboard software i oni zajmują się oprogramowaniem, ale dla komputera pokładowego, czyli komputer pokładowy to jest taki procesor, który zajmuje się wysyłaniem różnych komend. Oni programują w C++, jak znacie taki język programowania, może macie w szkole, w technikum, no to właśnie piszemy w C++. No i oni łączą ze sobą poprzez ten komputer pokładowy wszystkie zewnętrzne komponenty, komunikują je ze sobą i software jest rozwijany na platformie STM32. STM32 to jest taka grupa mikroprocesorów, więc to jest też bardzo ciekawe. No i oni, że tak powiem, scalają wszystko na płytkę, bo board to jest jakby tutaj ta płytka. I tutaj możecie zobaczyć nasz kod w C++. No tutaj nie widać za wiele, ale ogólnie oni dużo programują. Tutaj mamy software'owca, który też programuje u nas w laboratorium. No i właśnie wszystkie podsystemy na pokładzie są sterowane przez ten onboard computer, OBC. No i przetwarzają telekomendy odebrane z Ziemi, monitorują obecny stan satelity, czy się jakieś nieprzewidziane sytuacje nie zadziały, wykonują zadania, zbierają te dane. No i właśnie to też jest, jeśli lubicie na przykład programowanie w C albo w C++, to w przyszłości, gdybyście chcieli dołączyć do naszego koła lub studiowali na jakiejś uczelni, gdzie też będą robione satelity, no to zachęcam Was do dołączenia do tej sekcji. Kolejną sekcją jest elektronika. No to elektronika jest odpowiedzialna za tworzenie tych komponentów, lutowanie, stworzenie płytki PCB, czyli tej, na której potem się lutuje nasze komponenty typu rezystory, kondensatory. Jest coreboard, czyli ta główna płytka, która ma sekcję zasilania, komunikacji, kontroli. Jest payload, czyli płytka payloadowa, czyli ta, która jest odpowiedzialna za pracę kamery. No i mamy side panele, to są tutaj
te takie czarne z boku. No i to są płytki znajdujące się właśnie na ścianach bocznych i zawierają ogniwa słoneczne, które generują energię elektryczną, no bo nasz satelita musi jakoś działać i jest zasilany dzięki tym side panelom. I bardzo Wam polecam również te sekcje przyszłości, gdybyście się interesowali elektroniką, montowaniem. Tutaj macie schemat naszej płytki PCB i wiem, że niewiele z tego można zrozumieć, ale chyba, że jesteście elektronikami, ale mamy tutaj miejsce i na mikroprocesory, i na rezystory, kondensatory i ta płytka jest akurat wielowarstwowa. Jeśli macie pytania, no to też są z nami chłopaki z elektroniki, więc też odpowiedzą na Wasze wszelkie pytania. Kolejnym zespołem jest mechanika, no to oni po prostu projektują w różnych programach typu tam CAD, strukturę, obliczają co się zmieści, gdzie się zmieści, tworzą te komponenty. Tutaj widzicie, jak na przykład składają satelitę, a tu macie takie modele, akurat nie wiem z jakiego programu, no ale po prostu modele jeszcze wstępne naszego satelity. Ostatnim zespołem jest zespół promocji i organizacji, do którego również należę. No i my mamy chyba najfajniejsze zadanie, bo opowiadamy o tym, jak inni pracują, promujemy naszą misję, prowadzimy różne warsztaty, podróżujemy po różnych państwach Europy i nie tylko, tworzymy posty, grafiki, dbamy o nasze social media, więc właśnie, no, jak podejrzewacie, ja też jestem właśnie z promocji, bo opowiadam Wam teraz o naszej misji. No i niedawno mieliśmy okazję wystąpić w telewizji na TVN24 BIS, ale jesteśmy również dostępni na YouTubie i Hubert Kijek, może go kojarzycie, prowadzi program Kijek w kosmosie, no i nagrał taki krótki reportaż o tym, jak chcemy wysłać satelitę na orbitę, więc zachęcam Was do obejrzenia tego. To jest tylko 15 minut, to jest za darmo na YouTubie, więc jak Was zaciekawił temat najmniejszego satelity, to warto. Tylko że Hype i SatLab to nie tylko satelita i siedzenie w labie po godzinach i jakieś obliczenia i no, czasem trudne sytuacje, ale to jest zdecydowanie coś więcej. To są przewspaniali ludzie, są możliwości rozwoju, podróży, przeróżnych kursów. To jest przestrzeń, w której możecie realizować swoje pasje poza chodzeniem na uczelnię. I naprawdę bardzo, bardzo Was gorąco zachęcam do dołączenia do tak naprawdę jakiegokolwiek koła naukowego, jeśli już będziecie na studiach, bo to, ile mi osobiście dało nasze koło, no to jest nie do opisania. Podróżujemy na przeróżne konferencje i chciałam też zaznaczyć, że wszystkie zdjęcia są robione przez nas tutaj w kole. I widzicie, no i tutaj jak lecimy do Glasgow i poznaliśmy wspaniałych ludzi na konferencji, którzy również się interesują kosmosem i tworzeniem Pocket Cube'ów, czyli tych naszych małych satelit. To są ludzie, z którymi nie pracujemy tylko w laboratorium, ale też widujemy się na różnych wydarzeniach pozawydziałowych, czy po prostu się ze sobą przyjaźnimy. Tutaj widzicie, że na przykład byliśmy razem na balu elektryka z naszego wydziału. To taka studniówka. Możemy się też rozwijać. Takie koło bardzo dużo daje Wam na przykład do CV czy do umiejętności. Ja na przykład ostatnio byłam w Europejskiej Agencji Kosmicznej na szkoleniu właśnie z zakresu komunikacji, no i dumnie promowałam nasze koło, byłam wtedy w Belgii, odwiedziłam REDU, czyli to jest takie miejsce, gdzie są satelity odpowiedzialne za Galileo, czyli taką naszą europejską nawigację, takiego GPS-a. No, czy też na przykład właśnie nagrywki do dokumentu, można się pokazać w telewizji, można opowiedzieć o tym, potem pokazać babci, rodzicom, wszyscy będą z Was w domu dumni. No, ale dzięki temu też na przykład nabieracie pewność siebie, czy taką płynność w mówieniu, przedstawianiu, Waszej pracy potencjalnej, czy poznawaniu ludzi, jeśli potem będziecie chcieli pracować w sektorze kosmicznym, poznawaniu ludzi, którzy może kiedyś Wam pomogą znaleźć taką pracę. No i to też jest przede wszystkim dobra zabawa. No tutaj na przykład widzicie, jak sobie testujemy oko pod mikroskopem. Tak wygląda oko pod mikroskopem. Tutaj sprawdzamy, jaki sygnał generują pączki. Tutaj razem sobie oglądaliśmy
właśnie premierę tego dokumentu Kijek w kosmosie o nas, jedliśmy pizzę. Tutaj podczas kręcenia dokumentu pan mi pozwolił na przykład potrzymać mega ciężką kamerę. No i to też jest networking, czyli właśnie spotykanie ludzi nie tylko z Polski, ale też spoza Polski, z przeróżnych firm, z różnych kół, wymienianie się doświadczeniami i naprawdę ja dalej utrzymuję tak naprawdę kontakty z wieloma osobami, więc myślę, że to jest świetne w byciu w jakimkolwiek kole naukowym tak naprawdę. Chciałam też trochę opowiedzieć o uczelni i o tym, jakie daje nam wsparcie, ponieważ uczelnia bardzo lubi wspierać ogólnie koła naukowe, przynajmniej Akademia Górniczo-Hutnicza i nasze Centrum Technologii Kosmicznych. Mamy nowocześnie wyposażone laboratoria. Może tutaj tego nie widać, ale tam są naprawdę takie sprzęty, które nie są normalnie wykorzystywane przez koła naukowe. Mamy bardzo dużą przestrzeń na laboratoria, świetnej jakości sprzęt, jest on innowacyjny, no i możemy się rozwijać. Możemy zawsze prosić o jakieś wsparcie czy różnych profesorów, czy właśnie współpracując z innymi uniwersytetami, dowiadywać się więcej i cały czas poprawiać jakość tego, jak działa nasz zespół i jak tworzymy naszego satelitę. No i jeśli byście chcieli się dowiedzieć więcej o naszym Hype'ie i o SatLabie, bo Hype to jest tylko pierwsza misja i oczywiście będą kolejne, i Hype jest obecnie na etapie, no że tak powiem, kończenia, ale jeszcze nie jest skończony. W czerwcu go kończymy i oddajemy firmie, która będzie odpowiedzialna za wyrzut na orbitę właśnie Hype'a. Też jakby można powiedzieć, że trochę współpracujemy ze SpaceX-em, bo to tam będziemy ze SpaceX-u wyrzucać naszą satelitę na orbitę i będziemy to robić w Stanach, więc jeśli byście chcieli na przykład zobaczyć naszą podróż do Stanów, czy jak potem te dane, które zebraliśmy, opracowujemy, albo jak prowadzimy jakieś zajęcia o tym, no to serdecznie Was zapraszam na Facebooka, to po prostu jest SatLab AGH, na LinkedIna, czy na Instagrama. No i też niedługo będziemy mieć stronę internetową, więc też warto nas śledzić, jak już udostępnimy stronę internetową. No i teraz, czy macie może jakieś pytanka do nas odnośnie wszystkiego tak naprawdę, jak działamy, czy jakichś komponentów, jak działa jakaś podsekcja? Można pisać na czacie albo, nie wiem, zgłaszać się, czy jak tam chcecie. Zachęcam do zadawania pytań. To jest jedna z niewielu okazji, kiedy możecie się dowiedzieć o tym, jak taki najmniejszy satelita, no nie widać go, o nie, powstaje, o tutaj. Hania, bardzo dziękujemy za przeprowadzenie nas przez piękną historię, też fajnej współpracy między Wami i wiem, że tutaj właśnie jedna szkoła miała lekkie opóźnienie tutaj z dołączeniem do nas. Jak pomyślałam sobie, że może jeszcze tak sama się też dopytam, ale jak powstał ten pomysł, że właśnie dlaczego w sumie, po pierwsze dlaczego nazwa Hype, a po drugie jak właśnie doszło do tego, że chcieliście zrobić najmniejszego właśnie satelitę i taki po prostu start projektu. Skąd to się wzięło? To ogólnie nasze koło jest tak naprawdę bardzo małym kołem. Niedawno dopiero powstaliśmy, tak naprawdę ponad rok temu troszkę. No to może zacznę od nazwy, bo gdzieś tam miałam udział w tym procesie. Chodziło o to, że Hype. Chcemy być, jest to projekt głośny, bardzo medialny, może tego jeszcze nie widać, ale zapewniam Was, że będzie o nas jeszcze dużo słychać, więc chcemy tak nahypować ludzi, czyli tak zachęcić właśnie do śledzenia rozwoju tego przemysłu kosmicznego, do wkręcenia się po prostu w ten space industry i takie spełnianie też swoich dziecięcych marzeń, że wow, chciałem być za młodu jakimś astronautą, czy budować satelity, no i chcemy pokazać, że to jest możliwe, że po prostu grupa studentów jest w stanie to zrobić bez w sumie jakichś większych przeszkód. Też wiadomo, że są takie przeszkody, ale to nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, więc tak. A czemu najmniejszy? Bo dobrze jest robić coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił i gdzieś tam przecierać nowe ścieżki. Okej, dzięki. Widzę, że mamy pytanie na czacie. Tak, Tak. Jak ochraniacie elektronikę, że nadal odbiera skutecznie dane na orbicie?
To ja oddam głos chłopakom, bo to oni będą lepiej wiedzieć. Tak, no dzięki wielkie za pytanie. No, punkt, bo to jest generalnie duży problem, jeżeli chodzi o wysyłanie elektroniki poza Ziemię. Kwestia jest tego typu, że akurat w naszym przypadku my wysyłamy satelitę na niską orbitę okołoziemską, dzięki czemu aż tak źle pod względem promieniowania nie mamy, aczkolwiek faktycznie jest zwiększone ryzyko uszkodzenia elektroniki, czy akurat tutaj, przynajmniej z mojej perspektywy, na pojawienie się jakichś błędów w trakcie wykonywania programu. No, także z takich standardowych rzeczy, co można spotkać w rozwiązaniach na Ziemi, no to na przykład ten mikrokontroler, którego używamy, korzysta z pamięci z korekcją błędów. To jest taka standardowa rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o inne zabezpieczenia przed uszkodzeniem software'u, to na przykład sam software, który wgrywamy na satelitę, mamy dwa banki, czyli dwa miejsca w pamięci, gdzie przetrzymujemy dwie różne kopie programu. No i w momencie, gdy na przykład jedna z jakiegoś powodu, znaczy program przestanie funkcjonować poprawnie i zostanie wykryty taki błąd, to jest opcja przełączenia się automatycznego na oprogramowanie z drugiego banku. No i trzecią taką chyba niepopularną, można powiedzieć, na Ziemi metodyką zapobiegania jakichś awarii właśnie związanych z promieniowaniem lub błędów w software'ze, to jest, że mamy na satelicie, na PCP, mamy fizycznego watchdoga, to jest mamy układ scalony, który oczekuje od tego, by nasz mikrokontroler co jakiś czas dawał znać temu układowi, że w skrócie, że żyje. No i logika za tym, żeby w ogóle wysłać taki sygnał, no to software musi zebrać, powiedzmy, potwierdzenia z różnych, nazwijmy to, procesów, że one funkcjonują prawidłowo, no i takiego pinga, taki pakiet alive wysyła do watchdoga i watchdog ma zadanie, powiedzmy, co 3 sekundy sprawdzać, czy w przeciągu ostatnich 3 sekund dostał takie potwierdzenie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie dostanie takiego potwierdzenia, to watchdog jest odpowiedzialny za to, żeby wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie, żeby wymusić restart taki fizyczny satelity. Więc to są 3 takie sposoby, które mi przynajmniej przychodzą. 3 sposoby na ochronę no tak naprawdę wykonywanego programu, bo jeżeli chodzi o samą osłonę elektroniki taką fizycznie, no to my jej tutaj nie wykonujemy, ponieważ no, satelita jest bardzo mały i nie ma tego za bardzo jak tego zrobić, ponieważ no, u nas fizycznie ściany satelity to są płytki PCB z elektroniką. To Bartek, masz jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, jakiej długości muszą być anteny na satelicie i na Ziemi, aby przesłać sygnał. Tak, no to akurat jeżeli chodzi o satelitę, to używamy najprostszej konstrukcji pod względem takim mechanicznym, jaki jesteśmy w stanie wykonać i no też właściwie analitycznym, bo jesteśmy w stanie zrozumieć, jak tego typu antena działa w łatwy sposób. To jest na samej satelicie używamy dipola półfalowego, czyli to są 2 ramienia sumarycznie po 30 cm i służą one nam do nadawania i odbierania sygnału właśnie w paśmie UHF, czyli to jest u nas 400, około 30 MHz. Jeżeli chodzi o drugą stronę, jeżeli chodzi o ground station na Ziemi, no to tam mamy duże przeskalowanie, ale raczej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest, mamy 4 anteny typu Yagi, kilkumetrowe, które no,
ich sygnał jest sumaryzowany, dzięki czemu mamy większe wzmocnienie kierunkowe, czyli tak naprawdę jak mamy ground station, to w trakcie jak mamy przelot satelity, my śledzimy satelitę i my nadając czy odbierając, cały czas śledzimy, gdzie nasz satelita jest i wąską wiązką radiową nadajemy lub odbieramy sygnał z naszego satelity. Właściwie przez to tak naprawdę, znaczy dzięki naszemu ground station, że mamy te 4 długie, kilkumetrowe jagi, kompensujemy sobie to, że na satelicie z kolei mamy niezbyt kierunkową antenę, ponieważ to jest dipol i on w zasadzie promieniuje niemalże dookulnie. Jest tam faktycznie jakieś małe wzmocnienie, no ale to ono nie jest znaczące mocno. Także to, jeżeli chodzi o... no i właśnie, to co wspomniałem, to jest na pasmo te 400 MHz, natomiast dla przyszłych misji, ponieważ dla przyszłych misji chcemy korzystać chcemy przesyłać wysokiej rozdzielczości dane w dużej ilości, no i potrzebujemy do tego większej przepływności tych danych. No to dla celów przyszłej misji będziemy korzystać z modulacji DVB-S2. To jest w zasadzie ten sam, w zasadzie cały schemat transmisji danych, takich jak używamy dla telewizji satelitarnej. No i w ramach, znaczy to łącze będzie wykonane właśnie w paśmie S, czyli w paśmie gigahercowym. No i do tego na tej satelicie, naszej obecnej Hype, oczywiście nie mamy anteny do odbioru tego pasma, natomiast w budującym się ground station będzie właśnie duży talerz satelitarny odpowiedzialny do tego, aby znowu wysyłać i odbierać dane na paśmie S. To tyle, jeżeli chodzi o długości anten. Jeżeli coś jeszcze jest ciekawego, to proszę o pytanie. Natomiast widzę jeszcze pytanie z SCI na temat, jak zasilamy naszego satelitę. Także no, mamy panele To słoneczne. chyba Kuba może opowiedzieć, Właśnie, jasne. tak mi się Proszę wydaje. bardzo. A ja w tym czasie pokażę te side panele. Tak, mamy panele słoneczne i na tym się opieramy. Dodatkowo w środku jest komercyjny akumulator od, jeśli dobrze kojarzę, to Canona albo od Sony. Panele, widać, że z każdej strony są po 2 takie panele. Jeden taki panel to jest 0,3 W, więc w najlepszym wypadku, kiedy akurat jedna ze stron jest wcelowana centralnie ze słońca, mamy 0,6 W, czyli no naprawdę mało. Można na przykład porównać to do zużycia telefonu, gdzie taki nasz aktualny telefon ciągnie około 3 W do powiedzmy 10 albo nawet 15, jak oglądamy powiedzmy filmy w wysokiej rozdzielczości albo gramy na telefonie. Czyli postawiliśmy przede wszystkim na to, żeby tego prądu za dużo nie ciągnąć już od podstaw budując elektronikę. No i na razie w sumie tyle można powiedzieć o zasilaniu, bo no są panele otrzymują prąd, wytwarzają prąd ze słońca, no te 2 panele w najlepszym wypadku wytwarzają 0,6 W. Całość jest optymalizowana tak jak na Ziemi są optymalizowane panele słoneczne, czyli staramy się jak najbardziej w słońce tymi panelami, jeśli akurat mamy taką możliwość. No a jeśli nie, no to jest specjalna elektronika, która pozwala nam wyciągnąć z tych paneli jak najwięcej mocy. Myślę, że to tyle, chyba że jeszcze coś dokładniejszego interesuje słuchaczy. To ja jeszcze może odpowiem na pytanie, skąd pozyskujemy środki na te wyjazdy i na budowę satelity. Czy ja mogę to... Sekundkę. No to tak jak już wspominałam, mamy przeogromne wsparcie od uczelni, no i to po prostu uczelnia nas w tym wspomaga.
daje nam bardzo dużo pieniędzy na laboratoria, na te wyjazdy na konferencje, ponieważ wie, że jakby robimy to z ramienia uczelni, więc no to po prostu uczelnia. To nie jest tak, że my sami z siebie płacimy, żeby kupić jakiś, nie wiem, mega drogi oscyloskop, tylko właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Centrum Technologii Kosmicznych nas w tym wspiera. Jeszcze tutaj widziałam jedno pytanko odnośnie tego, jak często będą zbierane i przesyłane dane. Więc nie wiem, może któryś z chłopaków chce się wypowiedzieć na ten temat. Jest. Tak, więc spodziewamy się, na naszej orbicie spodziewamy się mieć w ciągu doby kilka przelotów i średnio będą to przeloty około 10-minutowe. Także w tym czasie jesteśmy w stanie się skomunikować z satelitą, wymienić jakieś dane, ewentualnie zaktualizować oprogramowanie. Akurat jeżeli chodzi o kwestię aktualizacji oprogramowania, to potrzebujemy kilka przelotów, żeby takowe oprogramowanie w całości wgrać. Jasne, dziękujemy bardzo za uczestnictwo. Technikum ze Szczecina. Pozdrawiam. Tak. Oczywiście będziemy dawać znać o kolejnych webinarach. W planach też już mamy propozycje na kwiecień, więc odezwiemy się na pewno. Okej. Nie widzę już pytań w tej sekcji pytań-odpowiedzi, więc myślę, że też już jedna szkoła musiała uciekać, z tego co wiem. Jeszcze ktoś coś pisze, więc dajmy czas. Okej, dobra. Widzę, że już się żegnamy, więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za super prezentację. Na pewno zobaczę odcinek. Mega mnie zainteresowaliście, robicie super ciekawy projekt. I też fajnie o tym opowiadacie, także osoby, które niekoniecznie o tym pojęcie tego strony technicznej, to tak nadążałam, więc fajnie. Było to wyzwanie, nie ukrywam. Dobrze, no to dziękujemy też Państwu za uczestnictwo. Tutaj widzę, też przesyłamy pozdrowienia.